Cześć! W tym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób zrobić georeferencję rastra w QGIS i jak załadować mapę podkładową do AutoCAD 3D Map. Jeżeli mamy już czytany projekt z ustawionym układem współrzędnych oraz podczytaną np. ortofotomapą, możemy przejść do funkcji georeferencer. Funkcję georeferencer znajdziemy w zakładce raster, odpalamy ją i następnie klikając ikonkę dodajemy wybrany przez nas obraz. Kiedy już mamy załadowany obraz oraz wciśniętą opcję dodawania punktów, wybieramy jakiś charakterystyczny punkt na mapie, przybliżamy się do niego i klikamy. Następnie wybieramy opcję z obszaru mapy i znajdujemy punkt na naszej mapie, którą mamy załadowaną w QGIS-ie. Tutaj widzimy, że nie jest to prawdziwa ortofotomapa, ponieważ możemy zobaczyć kawałek ściany budynku. Żeby zrobić dokładną georeferencję, najlepiej będzie wcisnąć punkt, który jest najbliżej przyziemia budynku, ponieważ dach jest lekko odsunięty i wtedy to będzie rzutowało na dokładność naszej georeferencji. Więc klikamy w ten punkt i klikamy OK. Następnie przechodzimy w jakiś drugi skrajny punkt na naszej mapie i wybieramy go z obszaru mapy. Znajdujemy go i też staramy się kliknąć w punkt, który będzie identyczny w stosunku do naszego obrazka. Możemy dodać więcej punktów. Jakiś wybierzmy sobie trzeci punkt. No powiedzmy tutaj z obszaru mapy. Teraz znajdujemy go. To chyba jest ten blok. I też widzimy kawałek ściany, więc tam, gdzie jest przyziemie, najlepiej będzie kliknąć. Jeżeli mamy wystarczającą ilość punktów dodanych, to klikamy sobie w ikonkę żółtej zębatki. Tutaj mamy wszystkie ustawienia dotyczące naszego przekształcenia. Typ przekształcenia możemy ustawić na liniową albo na Helmerta. Jako metodę resamplingu możemy wybrać Nearest Neighbor. Określamy docelowy układ współrzędnych oraz lokalizację, w której ma się zapisać nasz plik. Możemy zaznaczyć sobie, żeby zapisywały się nasze punkty kontrolne, wtedy one zapiszą się do osobnego pliku. Klikamy OK. Tutaj wyświetla nam się błąd oszacowania naszych punktów. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z naszej referencji, to klikamy zieloną ikonkę. Kiedy zakończy się nasza georeferencja, będziemy ją mogli znaleźć w wskazanej przez nas lokalizacji. Wybieramy go i przeciągamy do okna mapy. Takim oto sposobem zrobiliśmy prostą georeferencję rastra w QGIS-ie. Jeżeli chcemy załadować naszą zgeoreferowaną mapę do AutoCADa, odpalamy program AutoCAD 3D Map, otwieramy sobie nowy projekt i tutaj na samym początku zdefiniujemy sobie układ współrzędnych. Wpisujemy sobie 2177, układ współrzędny dla Łodzi na przykład. Już mamy zdefiniowany układ współrzędnych, to włączamy sobie mapę drogową. Odszukujemy mniej więcej, gdzie jest nasz obszar. I tutaj poprzez menu wstaw, zakładka obraz, znajdujemy mapę w folderze. Musimy się upewnić, że mamy tutaj zaznaczone okienko modyfikuj korelację. Klikamy otwórz. Otworzy nam się takie okienko i tutaj ważne jest, żeby w polu jednostki zmienić z metry na cale i klikamy OK. I mamy załadowaną mapę do AutoCADa. Do AutoCADa możemy również wstawić inne typy plików oprócz TIFF, np. JPG albo PNG, o ile mają one dołączoną informację o georeferencji. Jeżeli chcemy zapisać w QGIS-ie plik typu PNG lub JPG z georeferencją, możemy to zrobić poprzez projekt, następnie import, export i eksportuj mapę jako obraz. Tutaj zaznaczamy obszar, jaki nas interesuje. Możemy sobie wybrać z warstwy albo z zasięgu widoku mapy, skalę, jaką chcemy mieć
i rozdzielczość. Ja sobie ustawię na 300 i tutaj ważne jest, żeby zaznaczyć sobie okienko dołącz informację o georeferencji. Następnie klikamy zachowaj, wybieramy folder oraz typ pliku. Ustawimy sobie go jako PNG. Klikamy zapisz. Pojawiła nam się informacja, że obraz został zapisany. Żeby załadować teraz ten plik do AutoCAD'a, postępujemy analogicznie jak przy imporcie plików TIFF. Klikamy sobie na obraz, interesujący nasz plik, wybieramy, otwórz. Tutaj automatycznie nam się zrobiły w jednostkach, ustawiły się cale i klikamy OK. I mamy załadowaną naszą mapę.